Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Historia Husarii i dzisiaj kontynuujemy wojny Szwedów z Rzeczpospolitą Obojga Narodów i dzisiaj zaczynamy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli wielkie zwycięstwo polskiej Husarii w bitwie pod Kiesiem. No więc idźmy dalej zatem, bo tak naprawdę pomimo tych strat i w zasadzie porażki ofensywy centralnej, to Szwedzi w końcu jednak opanowują całą Estonię do końca właśnie lutego i w tymże też czasie wreszcie w koronie polskiej ustanowiono podatki na rzecz zbliżającego się odwetu, no bo przecież Rzeczpospolita podjęła decyzję o tym, iż Estonia nie zostanie podarowana Szwedom tak łatwo. Też właśnie podczas zbierającego się wówczas Sejmu zaczynamy wreszcie wyciągać jakieś pozytywne wnioski z naszego postępowania, ponieważ wiele twierdz po lutym zaczęło się poddawać masowo Szwedom i od teraz ustalono, iż dowódcy tych twierdz, jeśli nadal będą tak postępować, będą za tą postawę ponosić surowe kary. Również działy się tam inne rzeczy, jak dla przykładu zakaz wyjazdu żołnierzom służących w Armii Rzeczypospolitej do obcych wojsk, ale to nie koniec. Też postanowiono zdjąć banicję z kozaków. Polacy popełniają straszne błędy. Po pierwsze, następuje duże rozprężenie po tym właśnie zwycięstwie pod Kiesiem. Armia polska grabi miejscową ludność, dopuszcza się zbrodni. Najgorsze postępowanie, jakie mogli po prostu zrobić w takim wypadku, ponieważ miejscowa ludność inflancka, estońska zacznie się od Polski w ten sposób, czy bardziej od polskiej armii, odwracać. Również mało tego, dowódcy z Podkiesia zaczynają się między sobą kłócić. Dochodzi do nieporozumień i ten Kieś, który został zdobyty i utrzymany, wkrótce podda się bez walki. Sami dowódcy będą uciekać z tego miejsca i też nie wszystkim się to uda, bo jeden z bohaterów, o którym właśnie wspominałem w poprzednim odcinku, jeden z dowódców, Dępiński, podczas ucieczki zostaje schwytany, a Farensbach i Wejher uciekają do Kurlandii, a więc widzimy tu, dzieje się po prostu dramat. Finalnie wszystko wygląda tak, że do marca wszystko na północ od rzeki Dźwiny, która w tym odcinku odegra ważną rolę, tak naprawdę w praktyce znajduje się już w rękach szwedzkich. Kokneze i Ryga, czyli miejsce, które Rzeczpospolita chce uchronić, by później mieć jakby gotowe przyczółki do dalszych ataków na Estonię. Co za tym idzie, w Polsce zaczynają się narady wojenne. Jak to dokładnie mamy zrobić? Dowódca Farensbach, o którym mówiłem już wcześniej, wysuwa nawet pewną propozycję stworzenia floty bałtyckiej. Jest to bardzo wtedy śmiały plan, ponieważ właśnie Farensbach zakładał atak drogą lądową, też przy użyciu sił morskich, dotarcie do samej Finlandii, a nawet Szwecji, czyli bardzo śmiały plan. Ale niestety on nie zostaje dowódcą tamtej wtedy armii, a tą buławę w końcu otrzyma nie kto inny jak pan Zamojski, który też optował właśnie za tą opcją, aby stworzyć tą flotę morską, ale szybko okaże się niestety, że w polskiej koronie nie ma na to wszystko aż pieniędzy, bo na co wystarczy to tylko na armię lądową. Przechodząc dalej, Zamojski tak naprawdę wcale nie rezygnuje z tego pomysłu stworzenia floty morskiej, ale udaje się po pomoc do miejsca, do którego raczej udać się nie powinien, a z drugiej strony być może wyjścia też i nie miał. Miasto Gdańsk. Pamiętacie być może z poprzednich moich odcinków, jak Batory walczył z Gdańskiem i właśnie teraz Zamojski szuka tam pieniędzy. Oczywiście Gdańsk odmawia mu, oficjalnie mówiąc czy chcąc
zostać w tym konflikcie stroną neutralną i mówi po prostu: Gdańsk nie interesuje się wewnętrznymi problemami dynastii Wazów. No jaka była prawda, tego do końca nie wiemy, ale Zamoyski dalej szuka źródeł, udaje się do Rygi i też do chyba jeszcze gorszy wybór, Prusy Królewskie. No Ryga w stanie wojny wkrótce będzie blokowana i oblężona przez Szwedów. No zły wybór. Prusy Królewskie, państwo protestanckie, bardzo zbliżone do Szwecji, wrogo nastawione do Rzeczypospolitej, też wcale nie będzie pomagać i koniec końców nie udaje nam się właśnie stworzyć tej floty morskiej. Musicie pamiętać, że czas wtedy biegnie bardzo szybko. Szwedzi forsują tą wojnę, prowadzą działania wojenne pomimo zimy i tak naprawdę Rzeczpospolita nie ma czasu na to wszystko i formuje na razie armię osłonową, która ma chronić jakby główną armię koronną, która nadejdzie później, a w skład tej armii osłonowej wejdą nieliczne oddziały inflanckie, które dochowują jednak wierności Rzeczypospolitej, litewska piechota wybraniecka i też Tatarzy litewscy. W połowie marca Radziwiłł jest już na Litwie, jest już w Wilnie i otrzymuje bardzo niepokojące meldunki, iż niektóre wojska szwedzkie są obecne w Kurlandii. Ale mało tego. Niektóre wojska szwedzkie przełamały granice Litwy i pustoszą tamte rejony. No sytuacja wydawała się krytyczna i trzeba było już działać. Zatem tak, samo Kokneze, jak i znajdujący się tam zamek, były to fortyfikacje, powiedzmy sobie prawdę, przystarzałe, ale miały za to inną zaletę, bardzo dobrą lokację w naturalnym terenie i gdy już wiadomym było, że Szwedzi wkrótce się tam pojawią, to załoga polska, licząca wtedy 600 ludzi, spaliła okoliczne zabudowania i zniszczyła niemal całą dostępną żywność, aby utrudnić działania wroga. Jednak najpierw na początku marca walki rozgrywają się w okolicach samej Rygi, ale wkrótce Szwedzi zmieniają swoje postępowanie i wiedzą, że dużo łatwiej teoretycznie będzie im zdobyć Koknezę, swoją już jakby nie było wymęczoną armią, która wojowała nawet zimą. I oto 15 marca odcinają oni drogi komunikacyjne z Rygi do Kokneze i również wtedy pojawia się sam Karol Sudermański, wiodąc ze sobą posiłki z Finlandii, ale czeka ich tu niemiła niespodzianka, ponieważ wszystko w okolicy jest zdewastowane, zniszczone i nie pozostaje im nic innego, jak okopać się w zwykłych zaspach śnieżnych oraz w ziemi. Co należy przyznać, to energiczność działania wojsk z północy, ponieważ 29 marca rozpoczynają już oni ostrzał miasta, 2 dni później rozpoczyna się szturm. Teraz wróćmy może do samego Radziwiłła, ponieważ z chwilą wystrzału pierwszych dział 29 marca i rozpoczęcia szturmu 2 dni później, zwiad donosi mu, iż 6000 Szwedów przekroczyło linię Dźwiny, 16 000 szturmuje Koknezę. Później nawet otrzymuje jeszcze bardziej poprawioną wiadomość od kolejnego schwytanego szpiega, iż za rzeką znajduje się 7000 wrogiej armii, a pod samym Koknezę, kiedy już twierdza upadnie, 40 000 ma ruszyć na Wilno, w którym on rezyduje. Wieści wydają się być zatrważające, ale wódz z Litwy decyduje się mimo wszystko uwolnić sam miasto, które zaczął szturmować wróg, a potem po zwycięstwie właśnie w tamtym miejscu ruszyć samotnie na Inflanty, nie oglądając się na wojska koronne, ponieważ on sam pragnął wywalczyć dla siebie wielką sławę, pozbawić tego osiągnięcia Chodkiewicza, z którym rywalizował,
i pomimo naprawdę wielu problemów finansowych końcowo rusza w tamtym kierunku. Teraz jeszcze też wrócę do samego Karola Sudermańskiego, który w tymże czasie mobilizuje kolejne 9000 ludzi. Jest to naprawdę duży wysiłek wojenny, jakiego w Szwecji jeszcze nie było. Uruchamia także flotę morską, która ta bez przeszkód zakłada blokadę ujścia Dwiny właśnie na Rygę, a jest to tym łatwiejsze, że Rzeczpospolita, jak już wspominałem, nie ma tej floty, która mogłaby się jej przeciwstawić. I dodatkowo pojawiają się tam jeszcze po stronie wroga posiłki z samych Niderlandów. Ta przewaga urasta jeszcze bardziej, ponieważ 2/3 szlachty inflanckiej staje po stronie Szwedów i w tym momencie mogę powiedzieć, że kraj ten staje się już tak naprawdę częścią Królestwa Szwecji. Kolejna ważna miejscowość podczas tej kampanii to Onikszty. Jest to miejsce koncentracji wojsk Rzeczypospolitej, gdzie buławę dowódcy otrzymuje rywal Radziwiłła, Chodkiewicz, i zamiast do Kokneze rusza z odsieczą na Rygę. To z pewnością utrudni działanie litwińskiemu dowódcy, ponieważ tylko część sił melduje się pod jego komendę. Wróćmy jednak do szturmu na Koknezę. Po pierwszym ostrzale i szturmie, który wytrzymuje załoga polska, z początkiem kwietnia mamy już sukces szwedzki i wojsko wdziera się do miasta, a 2 dni później, 3 kwietnia, po kolejnym ostrzale Polacy cofają się już do samego zamku, niszcząc sprzęt artyleryjski, którym się do tej pory posługiwali, i dzień później, jak widzimy, Szwedzi nie zwalniają tempa. Mamy do czynienia z kolejnym ostrzałem i 5 kwietnia dochodzi do bardzo krwawych starć i kolejnego nieudanego szturmu Szwedów na zamek, a walki trwają tam prawie 6 godzin. Jednak dla Szwedów nie jest to przeszkodą, ponieważ dochodzi do kolejnego ponowionego szturmu, który w końcu przynosi im powodzenie i wdzierają się oni do zamku, ale tym razem chyba szczęście dopisuje polskim obrońcom, ponieważ ostrzał, który miał za zadanie zburzyć mury zamczyska, burzy niefortunnie wieżę i ostatecznie wojska napastnicze muszą się wycofać do miasta i zrezygnować ze szturmu zamku, ponosząc naprawdę bardzo duże straty w tamtym momencie w ilości prawie 1000 ludzi. Po tych bardzo krwawych i zaciętych walkach, ale nie zdobyciu samego zamku, gdzie broni się resztka załogi polskiej, zacznie się oblężenie. 2000 piechoty i 500 kawalerii zaczyna obozować w mieście, a w połowie kwietnia Karol Sudermański wyjeżdża do Talina. A samo wojsko szwedzkie, zmęczone już długą kampanią zimową, zdziesiątkowane chorobami, brakiem dobrej logistyki i stratami podniesionymi podczas szturmu, decyduje się zawiesić właśnie te bardzo energiczne działania wojenne. I po kilku miesiącach walk Inflanty w praktyce zostają zdobyte, a obrona Rzeczypospolitej całkowicie rozbita. Powoli jednak sytuacja zacznie się obracać na korzyść naszych sił. Tymczasem Chodkiewicz, zamiast udać się pod Koknezę, rusza na Rygę. A tylko część sił melduje się pod Piorunem, czyli Krzysztofem Radziwiłłem. Ale paradoksalnie jest to pierwsza dobra wiadomość, ponieważ to tym razem to nasze wojska odcinają linię komunikacyjną Szwedów i zamykają ich w mieście. Wkrótce też na tą chwilę spór pomiędzy dwoma wielkimi wodzami Rzeczypospolitej zostaje zażegnany. Część wojsk Chodkiewicza zawraca spod Rygi i dołącza do Radziwiłła i pod koniec maja dochodzi do starć, które to ostatecznie czy też w większości odcinają zaopatrzenie wojsk szwedzkich w mieście Koknezę.
Sumarycznie po stronie Rzeczypospolitej mogliśmy mieć do czynienia z liczebnością z około 3 do 4 tysiące ludzi, w tym na pewno 1100 piechoty i 2150 kawalerii oraz 16 dział. Natomiast co do sił Szwedów, było to 4000 jazdy i około 900 piechurów z 17 działkami. Dla Karola Sudermańskiego utrzymanie Kokneze było sprawą witalną i dlatego też wcześniej, zarządzając nowy pobór, w tym momencie w połowie czerwca nakazał natychmiastową odsiecz, by pomóc Gyllenhialmowi w utrzymaniu tego bardzo strategicznego punktu na mapie Infland. A plan szwedzki na tą okoliczność był następujący. Pomysłem wroga było zaskoczenie piechoty polskiej i zajście jej od tyłu, i to zadanie miała wykonać piechota szwedzka, a to dlatego, gdy spojrzycie później na moją mapę, to widzicie tam zalesiony i błotnisty teren, który nie nadawał się zbytnio do działań kawalerii. Jednocześnie tym sposobem miano połączyć siły znajdujące się w mieście i jeśli plan powiódłby się, połączone siły wcześniej obleżonych wojsk i nadciągającej odsieczy miały uderzyć w całą polską kawalerię. I pamiętajmy też o bardzo licznej jeździe przeciwnika, którą właśnie można było doskonale wykorzystać na jednym z brzegów rzeki Dźwiny. Plan wydawał się dobry, ponieważ wrogie nam wtedy wojska, jak już mówiłem wcześniej, były zmęczone zimową kampanią, blokowane w mieście i prawdopodobnie bez odsieczy mogłyby nie dać rady w starciu ze świeżymi wojskami Rzeczypospolitej. Dodatkowo plan był odważny i opierał się na elemencie zaskoczenia. I też Szwedzi trochę już poznali się na polskiej husarii, choćby nawet w bitwie pod Kiesią. I był to moment, kiedy ich piechota wyposażyła się w kozły hiszpańskie, a raczej coś, co je przypominało, czyli generalnie w zaostrzone o długości 4 łokci żerdzie. Dużą rolę po raz kolejny w tym starciu odgrywa wywiad, a właściwie nasze specjalne jednostki kozackie, które podczas jednego z wypadów poprzedzających starcie przywiodą paru jeńców, którzy wyjawią cały plan Szwedów. Radziwiłł, wiedząc, co się święci, postanawia przyczaić się w jak najbliższej odległości od miasta. Nasze siły bardzo długo pozostawały w gotowości bojowej, czuwając całą noc, i to sprawiło, że plan Gyllenhielma spalił na panewce, ponieważ Szwedzi nadziali się pod miastem na Polaków. Pole bitwy było niewielkim wzgórzem o długości 1700 metrów, a szerokim na metrów 600. I z jednej strony łagodnie opadało do podmokniętej łąki, bagna i też lasu, a z drugiej właśnie do samej rzeki. I właśnie to ukształtowanie terenu determinowało miejsce bitwy. I jak przystało na prawdziwego Litwina pokroju samego Władysława Jagiełły, Radziwiłł też tą bitwę będzie obserwował ze wzgórza, w przeciwieństwie do Gyllenhielma. Po inicjujących starciach z harcownikami Gyllenhielm dostrzegł przygotowany już polski młot kawaleryjski, który miał uderzyć w jedno z jego skrzydeł, w skrzydło lewe. Wódz szwedzki wysyła harcowników w nadziei, że sprowokują polskie wojsko. Dodatkowo wysyła tam swojego adiutanta, a sam osobiście udaje się na skrzydło prawe. Ale co z tego, zanim dociera adiutant, walka już się rozpoczęła. I w tamtym miejscu atakuje Radziwiłł, a zaraz za nim Chodkiewicz. Szwedzi zaczynają się cofać i już w tym momencie muszą użyć swojego obwodu. Ale nasz hetman widzi to i do walki rzuca hufiec do Rochostajskiego. I w wąskim korytarzu pośród pyłu bitewnego uderzenie naszej husarii było tak błyskawiczne, iż ostrzał nie wyrządził im większej krzywdy,
co miało dewastujące skutki dla wojsk szwedzkich, ale też sam marszałek podczas tej akcji zostaje postrzelony. Na drugim natomiast skrzydle sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, ponieważ nasi pomniejsi dowódcy, dla przykładu Wrangel, już podczas harców został pojmany, a von Treyden, poważnie zraniony, uciekł z pola bitwy. Widząc to, Gelenhielm, onieśmielony, przypuszcza zdecydowany atak i chwilowo nasze oddziały uginają się pod przewagą jazdy szwedzkiej. I po raz kolejny do bitwy wkroczy polska husaria w momencie newralgicznym, bo właśnie w tym momencie ze wzgórza zjeżdżają 3 roty husarskie, które rozbijają wściekły atak szwedzki. Nieprzyjaciel po raz drugi zaskoczony kapituluje i salwuje się ucieczką. Część kawalerii ucieka w las, a część ucieka do tyłu. I to sygnał dla naszych sił. Rozpoczynamy pościg za uciekającymi Szwedami. Pamiętajmy też o jednej jeszcze tutaj rzeczy. Cały czas polska artyleria ostrzeliwuje mury Kokneze i dzięki temu też siły wroga nie mogą się połączyć. Gelenhielm w tym momencie nawet nie używa obwodów z prawego skrzydła. Sam ucieka na stanowisko piechoty, gdzie barykaduje się wozami i wspomnianymi kozłami hiszpańskimi, próbując podnieść morale i dodać otuchy właśnie walczącej tutaj piechocie, iż odsiecz niedługo nadejdzie. I krótko po tych słowach zachęty sam rusza za uciekającą własną kawalerią, ponownie zawrócić ją na pole bitewne. Sam Radziwiłł zawraca naszą kawalerię, która zapędziła się za uciekającym wojskiem wroga i uderza na pozostałe stanowisko piechoty, ale tam nasza jazda nie daje rady, zatrzymana na kozłach hiszpańskich i ostrzale z armat. Dopiero musimy czekać na powrót naszej piechoty wraz z armatami, aby przełamać tą ostatnią linię oporu Szwedów. A beznadziejna próba Gelenhielma namowy pozostałej kawalerii szwedzkiej do ataku i powrotu do walk spełznie na niczym i w tym momencie bitwa jest już rozstrzygnięta na korzyść Rzeczypospolitej. Jeśli jeszcze jesteście ze mną w tym momencie, to bardzo się cieszę, ponieważ jeszcze chciałem wam coś dodać tutaj na sam koniec. Straty po bitwie Szwedów wynosiły 2000 ludzi, co oczywiście było wysokimi stratami, po pierwsze, a po drugie w porównaniu do naszych strat, które były tak naprawdę znikome wtedy. Dodatkowo zdobyliśmy tutaj artylerię szwedzką, no i oczywiście też w nasze ręce dostał się prowiant, 200 wozów z żywnością, no, na ewentualne dalsze działania właśnie ofensywne w Inflantach. Kolejna rzecz, no to oczywista rzecz, czyli załoga szwedzka, która znajdowała się w Kokneze, poddaje się i sam Radziwiłł obiecuje im, że każdemu ze Szwedów włos z głowy nie spadnie i szeregowcy będą wolni, oczywiście poza wyższą kadrą dowódczą. No i po raz kolejny też wpada nam artyleria, więc na razie same plusy, ale już za chwilę wszystko zacznie się sypać. Ponieważ po tym zwycięstwie piechota ryska już udaje się do Rygi, no bo przecież nadal jest to miasto zagrożone, no i opuszczają oni obóz Radziwiłła. A w dodatku dochodzi do incydentu, bardzo krwawego incydentu, bo gdy kolumna szwedzka właśnie opuszcza miasto, zostaje napadnięta, ludzie ci zostają wymordowani lub potopieni bestialsko w rzece. No nie mamy się tu czym chwalić, ale takie są fakty. Nie spodobało się to Chodkiewiczowi właśnie i też postanawia opuścić obóz Radziwiłła i udaje się tak samo w kierunku Rygi. Dodatkowo poczty ochotnicze już po bitwie uważają, że spełniły przecież swój obowiązek i także opuszczają to zgrupowanie wojskowe
No jak widzimy, zaczyna się początek niesnasek między dowódcami, które rozciągną się dalej w przyszłość na tą kampanię i nie wróżyło to dobrze. Dodatkowo zachowanie też Armii Rzeczypospolitej, która już wcześniej plądrowała inflanty, napadała miejscową ludność, no i teraz ten incydent, no wszystko to źle świadczyło w tym momencie o tym, ale sam Radziwiłł nie poddaje się i przystępuje, jakby nie było, do dalszych działań. Odzyskuje już niedługo potem znowu ten Kieś, który został wcześniej opuszczony. Rusza też oblegać Raumę, ale tutaj mamy właśnie jego niepowodzenie. No ta logistyka zawodzi, siły są już znacznie uszczuplone, jest to poniżej 2000 w tym momencie, jeśli chodzi o skład osobowy jego armii, no i to wszystko nie układa się. Zatem mamy kolejny przykład, no już nie wiem, który z kolei, jak wspaniale nasza husaria potrafiła wojować i zwyciężać i jak beznadziejnie potem rozwiązywaliśmy to, co wywalczyliśmy wcześniej. No, nie można być tutaj z tych rzeczy zadowolonym. Ale mam nadzieję, że wy za to jesteście zadowoleni. A jeśli tak, to zapraszam oczywiście do wspierania kanału i pamiętajcie o subskrypcji, kciukach w górę, udostępnianiu. Kanał Historia Miniona bardzo na was w tym względzie liczy. Także dziękuję wam po raz kolejny za uwagę, za oglądanie, za słuchanie i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hejo!